Czołem wszystkim. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić temat, jaką szlifierkę kątową wybrać, czy jak to woli Diaksa. Przed sobą mam 5 szlifierek, 4 są na 220, jedna jest na akumulatorowa. Jest to Makita model BGA 511. Mam ją coś około 2 lat, ale wcześniej na niej około 2 lat pracowałem u kogoś i na początku sceptycznie do niej podchodziłem, ale jak dłużej nią porobiłem, to się okazało, że jest, mimo że jest ciężka, ale jest wyważona i tak jak ja nie mam dużej ręki, to jest naprawdę dobrze się nią pracuje. Ona ma tylko 8,5 tysiąca obrotów i nie oszukujmy się, jeśli ktoś ma zamiar zakupić akumulatorową, w ogóle szlifierkę kątową, to niestety, ale moim zdaniem akumulator to minimum 4 ampery, a najlepiej żeby był 5 amperowy, a tak jak w moim przypadku ja mam nawet 6 amperowy i na przykład tej szlifierki nie używam typowo do szlifowania ze względu, że niestety jeszcze jak się szlifuje profilki 20×20, to nie ma problemu czy 30×30, ale jak się okazuje, że powierzchnia jest większa i przy szlifowaniu to ta bateria niestety, nie dość, że są mniejsze obroty przy szlifowaniu, to bateria nie wytrzymuje. Znaczy no, wytrzymuje dosyć długo, ale no niestety, no baterię trzeba dziennie ze 3-4 spokojnie wymienić. No, jak nie więcej, zależy ile się szlifuje. Dlatego ja najczęściej używam do pachwinek, do szlifowania, do polerowania. Jak mi się nieraz po prostu gdzieś idę coś docinać i wiadomo, że wygodnie jest bez kabla, no to wtedy zabieram ją. Ale naprawdę nie wiem ile ona waży, bo ja tego nie ważyłem, ale pewno można sobie sprawdzić, wygooglować, ale naprawdę jest udany model, jak na Makitę. Teraz następna szlifiereczka jest to DeWalt DWE 4257. Jak dobrze pamiętam, za tą mam ją gdzieś około 3-4 lat. Ona jest używana, tutaj jest zamocowana, zdjęta jest zamocowana, ona jest taka prowizorka maszyny, wiertło naościć, przeszlifować coś, żeby było równo, bo to jest 1500 W, więc typowo, żeby nią popracować cały dzionek, może nie jest za mocno gruba, ale ktoś jak ma dużą rękę, to jest pół biedy, ale jak ktoś ma małą rękę, to tak se godzinkę, dwie poszlifować, to nie widzę żadnego problemu. Ale gdybym miał ktoś, powiedzmy, robi balustrady, nie wiem, jakiś industrial i dużo szlifuje, to jest dosyć ciężka, już nie mówiąc to, że 1500 W przy tej cenie prądu, to niestety, ale by nas zeżarło. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tej szlifierki? Oczywiście ja staram się kupować tylko z regulacją obrotów, ale to powiem później. Co mi się w ogóle w niej nie podoba, jedynie co, tu jest taki patent, że można, jak to się mówi, odkręcać, akurat mam delikatnie zakręcone i to jest bez kluczyka takie odkręcanie, ale niestety dla mnie to jest w ogóle ten, kto to wymyślił, chociaż ja to nieraz używam, ale niestety przy szlifowaniu to jest taki klocek, że już nie mówiąc to, że od tradycyjnej nakrętki jest 2 czy 3 mm większy, więc automatycznie tarcza 125 to 2-3 mm mniej ucinamy, a to nieraz ma znaczenie. Oprócz tego, co mi się w tym modelu nie podoba, on ma ogólnie 10 tysięcy obrotów, ale nie podoba mi się to, że kabel tutaj, nie wiem co się dzieje z tymi firmami, przepraszam, bo kabel tutaj
wymieniałem po miesiącu pracy. Był chyba 3-metrowy, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem pewny jaki był w komplecie, bo się okazuje, że po prostu kabel był taki, że się po prostu łamał. Nie dało się nim pracować, nie dość, że się skręcał, to jeszcze po prostu skręcił się w ten sposób. Tak się skręcił, że po prostu wyłamał się całkowicie. Niestety, ale wymiana tutaj przewodu to musiałem oddać znajomemu, bo tu jest 10-15 cm do środka, tak jest pozawijany przewodzik, że jest problem wymienić. Ale tak to jak na razie, fakt, że używana najczęściej tu albo nieraz tam odkręcana i coś tam przyciąć, ale szczerze mówiąc wolę mniejszymi. Przejdę dalej. To był kiedyś mój ulubiony model. Jest to Metabo. Znowu pokazuję Metabo, ale nie uwierzycie mi. Nie wiem, czy będzie widać. To jest 2010 rok. I to jest wersja W6. To jest oczywiście 125. Tylko nie ma tutaj regulacji obrotów. Teraz ja wszystkie kupuję z regulacją obrotów, bo po prostu nie wyobrażam sobie, bo przy niektórych po prostu przy szlifowaniu czy papierem, przy niektórych po prostu trzeba, czy włosy murzynać, po prostu są potrzebne mniejsze obroty. Ja najczęściej używam, miałem tam delikatnie papierkiem przetrzeć, bo to jest 600, ona ma 10 000 obrotów, ale to jest 650 W. Ona nie jest za mocna, ale tak, żeby sobie papierem coś przetrzeć, coś przeszlifować stal czy coś. Tylko chodzi o to, że ja ją kiedyś trochę pokrzywdziłem, bo jak to nie miałem kluczyka, niestety wziąłem przycinak i ona mi trochę wyje, więc nie jest ostatnie 2-3 lata mocno używana, ale nie o to chodzi, ale i tak nadal uważam, że ma 15 rok zaczęła, powiedzmy, że nawet 14, bo się początek zaczął. Przejdę teraz do następnego modelu. O, tutaj to jest prawdopodobnie model WEV 850 i oczywiście to jest 125, nie kupuję 115, bo to szkoda pieniędzy. I oczywiście już jest regulacja obrotów. Ta szlifierka ma w granicach 6 lat i były wymieniane raz szczotki. A ja dlatego używam więcej szliferek, bo nie chcę mi się przykładać. Na jednym papier, na drugim mam włosy murzyna, na trzecim mam tarczę listkową, na czwartym mam na przykład kubikiona założonego. Ja tu przykładowo założyłem, bo najczęściej to mam inaczej założone, ale tak przykładowo założyłem. Ona ma 11,5 tysiąca obrotów. I tak jak tutaj wiadomo, że regulacja, tak jak przy włosach murzyna, to nie można więcej. Niektóre mają chyba nawet, nie wiem, 6 czy 7 tysięcy. Ten akurat ma 9 tysięcy. To jest jakaś podróbka włókninu 3. Ale jak ktoś nie zna włosów murzyna, to można zadać tam w komentarzach, więc powiem, co to jest. A, jeszcze Wam powiem co do tego modelu. To jest oryginalny kabel. Tyle co ma szlifierka, tyle ma ten kabel. Tu to jest właśnie to, że może w komentarzach coś poradzicie albo jakiś kabel poradzicie, bo nawet w sklepie teraz jest ciężko dobry kabel kupić, bo to jest ten sam mankament jak w tym DeWalcie. Po jakim tutaj był 2-metrowy chyba kabel, jak dobrze pamiętam, i też się okazało, że trochę dłużej wytrzyma, bo chyba ze 4 miesiące, ale potrafił się tak skręcać, że z 2 metrów tak się zakręcił, że zostawało mi nawet ze 70 cm. No i przyszedł moment taki, że po prostu one są jakieś takie, że można je obierać paznokciem, więc ten jest akurat 20-letni kabel porządny. Tylko że w tym modelu nie ma problemu z wymianą, odkręcasz 2 śrubeczki, jak dobrze pamiętam, i kabel się wymienia. Tu nie chcę skłamać, nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam model.
bo tu mam przetarte w tej starej, tej 6-letniej, ale jak wzrokowo się spojrzy, to jest po prostu, wygląda, że to jest ta sama. I tu właśnie jest ten dziwny kabel, tylko to mam w granicach 2 lat. Teraz wam chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat, co ja używam ogólnie do cięcia. Do cięcia najbardziej polecam, do cięcia oczywiście metalu, to dla mnie cena jakość to jest fert. Ale gdybym patrzył pod względem przykładowo więcej ucięcia, to postawiłbym na Kubitrona. Na pewno jest szybszy w cięciu, ale niestety cena za Kubitrona jest zabójcza. Bardzo dobry jest Tyrolit, tak samo, nie jest zła tarcza. Ja akurat tutaj nie mam, bo ja najczęściej robię na ferdzie, więc mam ferda i mam Tyrolita, bo nieraz mi się taniej kiedyś udało kupić i po prostu mam. Ale tak to jeszcze spokojnie można Boscha któregoś tam, Wurch jest któryś tam dobry, już nie pamiętam, bo mi się kiedyś trafił. Metabo parę razy miałem, też ma dobrą którąś tam tarczę. Nie polecam z marketu, a tym bardziej nie polecam jakieś rynkowe po złoty 50, bo nie oszukujmy, ale Fed chyba 10 przeżyje tych rynkowych. Także jak szlifuje stal, nic lepszego, przepraszam, oprócz Kubitrona dwójki, znaczy teraz podobno jest i trójka. Jest jeszcze taka fioletowa wersja, jeszcze trochę szybsza. Naprawdę szlifując metal, to jest akurat 36 gradacja, to naprawdę trzeba być dobrze ubranym, nie żadne wełniane czy jakieś sztuczne ciuchy, bo można się nawet spalić. Jest tak dobra, tak dobry papier. Jak na przykład szlifuję, to najczęściej używam właśnie tego, ale często używam, akurat mam końcówkę, to też jest Kubitron. Ona taka cienka jest, ona ma tutaj ze 3 mm i bardzo dobra jest do pachwinek. Jak szlifuję, to akurat polecam na rynku po 5-6 zł i naprawdę nie są złe. Tylko nie oszukujmy się, nie jedziemy na 11 000 obrotów, można, ale zwykłe papiery się palą, to muszą być tylko jakieś takie lepsze papiery, bo zwykły papier po prostu przy 11 000 to długo on nie będzie. Fajna rzecz jest też, nie wiem jak dokładnie z wydajnością, bo ja nigdy tego nie sprawdzałem, ale naprawdę mi się dobrze tym pracuje, to są Norton Octopus i on jest taki, akurat nie mam całego, więc pokazuję jak to wygląda i on ma takie tutaj dołeczki. Na początku jak to kupowałem, miałem wrażenie, że będzie mi to przeszkadzało, ale niestety jak się włączy 11 000 obrotów, to nic się nie czuje. Tu jest też fajna tarcza ferdowska, a to mam pierwszy raz, to jest, jeszcze jej nie próbowałem, inox, ona jest taka usztywniona. Tu tak samo tarcza ferdowska do szlifowania pachwin dużych, ale ja niestety, ja najczęściej nawet coś robię to do 3 mm, więc kupiłem, nawet nie testowałem. Bardzo dobre tarcze do szlifowania, szczególnie pod takim delikatnym kątem, bo ona tak jest do szlifowania pachwinek, bo do płaskich powierzchni to jest numer 1, ale szczerze mówiąc nie testowałem ferda, nie miałem papieru, miałem WSM na pewno jest gorszy. Teraz jest coś takiego, jeszcze polecam wam firmę w ogóle Lucas, fakt, że ja ogólnie tarczy nie testowałem, ale takie listkowe naprawdę to są dobre tarcze, to jest bardzo dobra firma, szczególnie robi jak ktoś do szlifierek prostych, frezy do metalu, do szlifowania, tak samo ferdowskie są bardzo dobre. No i co tu jeszcze można powiedzieć? Co ja wam mogę powiedzieć? Ogólnie jest coś takiego, że jak kupujecie szlifierkę kątową, to musicie pomyśleć, do czego ją będziecie potrzebować. Bo jeśli się okaże, że do przycięcia jakiś tam pierdół, coś tam przeszlifowania, to bez sensu jest kupować 1500 W,
no w tej chwili takie drogie mamy prąd, bo to samo zrobicie, tylko minimalnie dłużej 850, bo to są 850. I ja na przykład teoretycznie kupiłem sobie tego DeWalta 1500 W, ale ja używam tylko do tego, no bo to lepiej jak jest powiedzmy moc, bo to jednak jest obciążenie i te słabe, i te 850 mogłyby się tutaj troszeczkę ale jak ktoś, jak ktoś nie wiem, szlifuje naprawdę coś i trzeba przycisnąć, no to musi być 1500, ale tak jak ja przez tyle lat, jak na przykład robiłem przy balustradach, czy u siebie w domu, czy gdziekolwiek, 850 jest, uważam, taka najlepsza opcja, nie 750, bo robiłem 750, ale 750 wszystko jest ok, jak się robi na pełnych obrotach, jak ma się 750 par. Ale w momencie, kiedy zmniejszycie trochę obroty, bo robiłem na Boschu 750, to niestety jak się zmniejsza obroty, to jak się to czuć ten spadek mocy i przy szlifowaniu się to odczuwa. A tymi 850 bez problemu szlifuje się stal, nieważne czy ona ma, czy to jest 40, czy to jest 50, czy 60. Zakłada się przykładowo Kubitriona, tak jak tu mam założone, tylko bez osłony, bo wiadomo, że z osłoną to nie, ja mam tak przykładowo założone. Zakłada się ten Kubitrona, tym to nawet drzewo można jechać, więc lakiery, nie lakiery, to wszystko idzie, także bez problemu. No i wiadomo, najlepiej zwracać uwagę też, żeby kabel był dłuższy, bo 2 metry to jest trochę przegięcie. No i najważniejsze, jeśli dużo szlifujecie, to warto mieć dobre ubranie, bo po prostu jak się zakłada jakąś coś tam wełniane, no wiadomo, każdy zakłada w warsztacie u siebie w domu coś, są jakieś zużyte rzeczy, ale no niestety nie wszystkie rzeczy się nadają, bo na przykład jakieś takie sztuczne rzeczy to niestety, ale przy Kubitronie już widziałem, jak u mnie znajomy delikatnie się zapalił, fakt, że nic się nie stało, bo to tylko delikatnie, ale naprawdę szczególnie jak się szlifuje przykładowo ten profil 20×20, to jest wszystko ok, ale jak się wie całą powierzchnią, bo to jest papier, Kubitron ma tak, według mnie ma coś takiego, że on potrzebuje trochę go nacisnąć, bo mam wrażenie, że jak nim się szlifuje na mniejszych obrotach, to on się szybciej zużywa. Nie wiem, czy mam takie wrażenie. No i wiadomo, przy szlifiereczkach, tak jak ja, to ja sobie tutaj pokazuję, to ja to najczęściej albo zawijam rękawy, albo zakładam, mam taką bluzę porządną, ona też za długo nie wytrzymuje i zapinam rękawy i tak jak ja na przykład jestem w okularach, to naprawdę szkoda oczu, bo już widziałem parę razy, jak ktoś miał problem przez diaksa z oczami. Tak jak ja jestem jeszcze w okularach, to ja mam typowe, tu mam akurat czapkę razem z mikrofonem, typowe okulary zakładane na okulary i nawet mi się zdarza nieraz przy pracy, że tu kątem oka mi wpadnie. A, może jeszcze jak ktoś ogląda, bo chodzi o to, że ja specjalnie mam takie okulary na okulary, bo tak to mi zwykłe okulary po prostu szybko rysują. No i nie znam, to są firmy 3M i powiedzmy są dobre, ale mam wrażenie, że jakby jakościowo lepiej przez nie widział, to by było lepiej, ale niestety nie mam żadnych namiarów na razie na takie coś porządniejsze, więc używam, to są dwuletnie chyba 3M-ki. Teraz takie małe podsumowanko. Naprawdę pracowałem na różnych diaksach, Yato, Parkside, o tym już nie będę wspominał, bo to nie wiem, są zwolennicy, ale niestety ja tego nie chcę mieć, z tym nic wspólnego, dla mnie to jest wyrzucenie pieniędzy, bo ja wam pokazuję sprzęt, który ma, ten jest średnio używany, ale ma 2 lata, to jak mówiłem ma w granicach 6, nawet nie wiem czy nie więcej niż 6, ta ma
dokładnie kupiona 29 września 2010, więc można sobie obliczyć, ile ma lat i chodzi. Oryginalny kabel, szczotki raz wymieniane, w tym też był raz wymieniane szczotki, bo to jeszcze w płytkach było. W DeWalcie jeszcze nie wymieniałem, także gdybym miał stawiać ogólnie, jeszcze ja to przykładowo nie pracowałem na Milwaukee, na Festolu nie pracowałem, na Flexach nie pracowałem. Fakt, że jak Festola trzymałem w ręku, bo był moment, że miałem ochotę kupić, no bo mam trochę tych, no nie za dużo tych narzędzi, ale coś tam Festola mam, ale nie da się tym długo pracować, to jest ciężki dosyć sprzęt i nawet chodzi o to, że po prostu szlifierka Festola ma bardzo grubą tutaj, grubo w obwodzie niż na przykład Metabo. Moim zdaniem nawet ta stare Metabo, ona jest moim zdaniem, chociaż 650 jest troszkę jakby cięższa, a ta jest, jak biorę przynajmniej do ręki, mam wrażenie, jest lżejsza. Chociaż grubo, tylko że ta jest bardziej tak okrągła, a ta jest tak, nie jest zupełnie okrągła. Ma tutaj akurat taka splaszczona jest, więc po prostu ja tą szlifierką pracowałem nawet nieraz cały dzień i ręka nie boli. Gdzie tak jak na przykład tą cały dzień, czy nawet tą Makitą, też nieraz coś tam się zdarzało, że dłużej i ona jest naprawdę dobrze wyważona. Bo tu jest tak fajnie zrobione, że po prostu leci do przodu i tak człowiek podnosi, nie czuje się naprawdę ale popracować ciężkimi sprzętami, szczególnie tak jak ma coś 1500 W, a taką malutką Boschem pracowałem, Makitą taką zwykłą na prąd, ale gdybym miał polecać szlifierkę do kupienia taką, żeby każdy był zadowolony, postawiłbym na 850 W i na firmę Metabo. Tym bardziej, że jak ja kupowałem, i to nie jest sponsorowany film, tylko po prostu pokazuję Wam sprzęty, które mam. Jak ja kupowałem, to było 3 lata gwarancji. Nie wiem jak jest teraz. I chodzi o to, że ja zawodowo tym nie pracuję w domu, ale po prostu często coś robię i te sprzęty wytrzymują. Dlatego uważam, że cena, jakość, czymkolwiek pracowałem, cena, jakość stawiam na Metabo. Jeśli film się podobał, możesz zasubskrybować. Przydałby się jakiś like, no i ogólnie jakiś komentarz na temat tego filmu. Dziękuję.